Wśród lasów w Czarkowie znajdują się ruiny dawnej jednostki rakietowej obrony powietrznej. Obiekt powstał na początku lat 60. i był częścią systemu chroniącego południową Polskę. Stacjonowały tu zestawy rakietowe, gotowe do działania przez całą dobę. Po zakończeniu zimnej wojny jednostkę zlikwidowano pod koniec lat 90. Dziś to zapomniane miejsce skrywa historię, którą warto odkryć. Zostań i zobacz cały film. Wśród lasów w rejonie Czarkowa znajdują się pozostałości dawnej jednostki rakietowej obrony powietrznej, znanej jako JW-2389. Obiekt ten powstał na początku lat 60. XX wieku, w okresie intensywnej rozbudowy systemu obrony powietrznej Polski Ludowej. Dostęp do tego obiektu nie jest łatwy. Ukryty wśród lasów teren dawnej jednostki rakietowej w Czarkowie stopniowo przejmuje natura, która dziś zdaje się tu sprawować pełną kontrolę. Budowa jednostki była elementem szerszego programu tworzenia sieci stałych stanowisk rakietowych rozmieszczonych wokół najważniejszych ośrodków przemysłowych i miejskich. Region Górnego Śląska miał w tym systemie szczególne znaczenie. Znajdowały się tu zakłady przemysłowe, kopalnie oraz infrastruktura kluczowa dla gospodarki państwa. Jednostka w Czarkowie była częścią struktur obrony powietrznej kraju i podlegała dowództwu odpowiednich dywizjonów rakietowych. W pierwszym okresie funkcjonowania wykorzystywano zestawy rakietowe typu S-75 Dwina, przeznaczone do zwalczania celów powietrznych na dużych wysokościach. Był to sprzęt produkcji radzieckiej, szeroko stosowany w krajach Układu Warszawskiego. System ten składał się z kilku kluczowych elementów. Najważniejsze były wyrzutnie rakiet rozmieszczone na stanowiskach ogniowych, radar naprowadzania oraz infrastruktura techniczna i zaplecze koszarowe. Całość tworzyła zamknięty, ściśle strzeżony kompleks. W kolejnych latach wraz z rozwojem technologii jednostka została częściowo zmodernizowana. Wprowadzono nowsze zestawy rakietowe typu S-125 Neva, przystosowane do zwalczania celów lecących na niższych wysokościach. Modernizacja ta była odpowiedzią na zmieniające się zagrożenia oraz rozwój lotnictwa. Na terenie jednostki znajdowały się nie tylko stanowiska bojowe, ale również rozbudowana infrastruktura pomocnicza. Były to koszary, magazyny, garaże, stanowiska dowodzenia oraz schrony techniczne. Część obiektów była częściowo zagłębiona w ziemi lub osłonięta wałami, co miało zwiększyć ich odporność na ewentualne ataki. Jednostka funkcjonowała w trybie ciągłej gotowości bojowej. Oznaczało to, że obsługa była przygotowana do natychmiastowego działania przez całą dobę. W czasie napięć międzynarodowych poziom gotowości był dodatkowo podnoszony. Ze względu na charakter obiektu obowiązywały tu ścisłe zasady tajności. Teren był ogrodzony, monitorowany i pilnie strzeżony. Dostęp do wielu części jednostki był ograniczony nawet dla żołnierzy pełniących tu służbę. Przełom nastąpił pod koniec lat 80. XX wieku,
wraz ze zmianami politycznymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozpad systemu bloku wschodniego oraz zakończenie zimnej wojny doprowadziły do stopniowego ograniczania struktur obrony powietrznej opartych na stacjonarnych stanowiskach rakietowych. W Polsce proces ten przyspieszył na początku lat 90. Wiele jednostek zostało zlikwidowanych, a ich wyposażenie wycofane lub przeniesione do innych formacji. Dotyczyło to również obiektu w Czarkowie. Ostatecznie jednostka została wyłączona z użytkowania pod koniec lat 90. XX wieku. Po jej opuszczeniu teren przez pewien czas pozostawał niezagospodarowany. Z biegiem lat obiekty zaczęły popadać w ruinę. Do chwili obecnej na terenie dawnej jednostki zachowały się przede wszystkim betonowe konstrukcje stanowisk ogniowych, fragmenty schronów, fundamenty pod urządzenia techniczne oraz pozostałości zabudowy koszarowej. W terenie wciąż widoczny jest układ całego kompleksu, w tym drogi dojazdowe i miejsca po infrastrukturze radarowej. Część obiektów jest częściowo zasypana lub porośnięta roślinnością, co dodatkowo utrudnia ich identyfikację. Jednocześnie wyraźnie widać, że wojsko przed opuszczeniem terenu zadbało o jego uporządkowanie. Większość wyposażenia została zdemontowana i wywieziona, a elementy o wartości technicznej lub strategicznej usunięto. Pozostawiono głównie trwałe konstrukcje betonowe, które z czasem uległy degradacji. Przyroda stopniowo odzyskuje teren, a roślinność zarasta dawne drogi i place. Mimo upływu lat układ całego kompleksu pozostaje czytelny. Stanowiska bojowe rozmieszczone są w określonych odległościach od siebie, a część koszarowa znajduje się w pewnym oddaleniu od strefy operacyjnej. Taki podział był typowy dla jednostek tego typu. Obecnie teren nie pełni już żadnej funkcji militarnej. Stał się miejscem odwiedzanym przez pasjonatów historii, eksploratorów oraz osoby zainteresowane pozostałościami zimnej wojny. Jednocześnie należy pamiętać, że jest to obszar zdegradowany i potencjalnie niebezpieczny. Ruiny w Czarkowie stanowią ważne świadectwo epoki, w której zagrożenie konfliktem zbrojnym było realnym elementem codzienności. To miejsce przypomina o skali przygotowań militarnych oraz o technologii, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była podstawą systemu obrony powietrznej. Dziś, choć pozbawione swojej pierwotnej funkcji, nadal opowiada historię ludzi, którzy tu służyli, oraz systemu, który miał chronić przestrzeń powietrzną kraju. Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału.